Cześć, jestem Kacper. A ja Marcin. Dziś sprawdzimy, czy większość może mieć rację. Ostatnio natrafiłem na ciekawą historię z XX wieku. Pewien gospodarz wyhodował nietypową krowę. Na wsi popularne wtedy były jarmarki. Właściciel ogromnego zwierza wziął jeden z nich, by ogłosić konkurs. Zasady były proste. Kto zgadnie, ile waży krowa, wygrał. Jak łatwo przewidzieć, nikt nie zgadł. Nikt nawet nie był blisko. Ale co ciekawe, średnia podanych przez nich wyników była równa masie krowy. Jako ogół strzelili się idealnie. Nam, jako skrajnym indywidualistom, nie podoba się teza wysnuta z tej historii. Mówi ona, że tłum ma rację. Postanowiliśmy to sprawdzić. Mamy ze sobą słoik, fasolę i barwniki. Zabarwimy fasolę, policzymy ją i wsypiemy do słoika. Następnie pójdziemy na miasto i zapytamy przypadkowych przychodniów o ilość nasion w słoiku. Za pomocą tego eksperymentu obalimy lub potwierdzimy słuszność tej tezy. Niestety nie wyszedł pomysł z barwnikami spożywczymi, dlatego będę sprayował fasolę. No i niestety sam, bo Marcin wziął i uciekł, także zaczynamy. Nie wziął i uciekł, ale przeciwieństwie do Kacpra potrafię liczyć więcej niż do 10. 2, 4, 6, 8, 10, walet, dama, król, 1513, 1514, 1515, 1516, 2960. 2961, 2962, 2963. Waszym zadaniem jest oszacować liczbę fasolek w słoiku. Chcesz sobie potrzymać? Jezus. Nie zbij, bo to dziewczyny Marcina, prawda? 60 tysięcy? Nie no. 800? 10 tysięcy. 5. Dobra, 13 tysięcy. Myślę, że 2789. 10 tysięcy? Nie wiem. Nie, 500. Półtorej tysiąca? O, ja tak myślę, że no nie wiem, około będzie z 1000. 1200 fasolek. 2000. Z 1000? 500. 10 tysięcy? 200? Okej. 2500. 2000. Jesteśmy już po zebraniu wyników, teraz czas na podsumowanie. Generalnie założenie było takie, żeby uwzględniając wszystkie wyniki, sumując je i wyciągając z nich średnią, wyszła liczba fasolek w słoiku, która, jak przypomnimy, wynosi 2963. Ale zanim do tego przejdziemy, pochylmy się na chwilę nad odpowiedziami, które podały, bo naprawdę ciekawa sytuacja, gdyż zauważyliśmy, że pewna cecha, która kiedyś była naturalna, taka jak szacowanie, od której często zależało życie ludzi w średniowieczu, w starożytności, o określenie odległości i liczebności armii, to była zwykła umiejętność posiadana przez każdego, to teraz widać, że zanika. Może kwestia ewolucji jest niepotrzebna, ale jednak moim zdaniem jest przydatna. Więc kiedy już żeśmy sobie powiedzieli parę słów prawdy o tych ludziach, którzy nie potrafią szacować niestety i w którą stronę to zmierza, teraz pochylmy się nad stricte tym eksperymentem. Wyświetli Wam się na ekranie statystyka. Jak sami widzicie, średnia wyciągnięta z wszystkich odpowiedzi to jest ta średnia 0, to jest prawie 19 tysięcy. A generalnie założenie eksperymentu było, żeby uwzględnić wszystkie odpowiedzi. No więc niestety z przykrością, niektórzy z przykrością, niektórzy nie, stwierdzamy, że eksperyment nie działa. Ale wiemy, że istnieje coś takiego jak błąd statystyczny, czyli pewne
Odpowiedzi, które nie powinny paść, są niemożliwe wręcz, są najczęściej usuwane, odrzucane po prostu z ogółu. Więc jak sami widzicie, zrobiliśmy wykres z tymi odpowiedziami punktowy. No i postanowiliśmy, że odpowiedzi, które drastycznie odbiegają od średniej, czyli to są te punkty wysoko, po prostu ich nie będziemy uwzględniać, no bo jeśli fasolek było tam około 3000, a ktoś mówi 1 000 000, no to trochę psuje tą całą zabawę i ten cały eksperyment. I tak nie uwzględniając odpowiedzi 2 razy po 1 000 000, 400 000 i 100 000, otrzymujemy średnią 3034, co już jest znacznie bliższą liczbą, jaką chcieliśmy uzyskać. Przypomnijmy, że było to 2963. No i teraz dlaczego tak się dzieje, że jeśli odrzucimy te skrajne wyniki, to nagle zaczyna działać? No przede wszystkim ocena ilości fasolek w słoiku jest niezależna od wiedzy. I wtedy jakby każdy ma takie same szanse zgadnąć, no i może jakoś to nam się wyrówna. Tylko że przekładając to jakby na poziom wyżej, gdybyśmy się wyszli na miasto i zapytali ludzi, ile gwiazd jest w naszym Układzie Słonecznym, to jestem przekonany, że padałyby odpowiedzi typu 1 miliard! 1 000 000, właśnie 1 miliard, panie, tego jest nieskończoność. I na pewno by były osoby, które by znały poprawną odpowiedź, że jest jedna gwiazda. No ale jednak padałyby też takie odpowiedzi skrajnie zbyt duże. I dlatego tak jest, że te pytanie wymaga wiedzy od ankietowanego. No a te poprzednie o fasolkach, no każdy widział fasolkę, każdy widział słoik, jakieś tam zdolności minimalne szacowania ma. No niektórzy nie mają, ale no generalnie większość populacji ma. Powinna mieć. I dlatego to pytanie z gwiazdami by nie działało, bo ludzie po prostu nie mają wiedzy na ten temat. I znowu przenosząc się na poziom wyżej, jeśli odniesiemy się na przykład do funkcjonowania państwa, a więc do demokracji, no bo na tym polegają rządy, że większość mówi, co mamy robić. Jeśli oni po prostu nie mają odpowiedniej wiedzy, to nie są w stanie podjąć dobrej decyzji z zakresu ekonomii, wypowiedzenia jakiejś wojny czy jakiegoś politycznego zagrania, po prostu się na tym nie znają. Podsumowując, eksperyment nie działa z założeniami, jakie mieliśmy. Co więcej, przenosząc to na skalę państwową, nie ma prawa działać, gdyż ludzie nie mają odpowiedniej wiedzy. Dzięki za oglądanie. I do zobaczenia wkrótce.